Witamy Państwa na prezentacji strategii grupy PZU na lata 2021-2024. Przed Państwem prezes zarządu PZU SA, stojącego na czele grupy PZU, Beata Kozłowska-Chyła. Szanowni Państwo, pandemia sprawiła, że możemy dziś spotkać się tylko wirtualnie. Nie przeszkodziła nam jednak w osiągnięciu dobrych wyników sprzedażowych w minionym roku, ani w przygotowaniu ambitnej strategii grupy PZU na najbliższe lata. Dzięki organicznemu rozwojowi i akwizycjom stworzyliśmy solidny i bezpieczny model biznesowy. Model odporny nawet na tak potężny szok jak globalna pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy. Jestem pewna, że model ten sprawdzi się także w najbliższej przyszłości, gdy będziemy mierzyli się z wieloma innymi wyzwaniami, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa i gospodarki. Już jesteśmy największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza suma bilansowa przewyższa PKB 10 spośród państw Unii Europejskiej. Mamy 22 miliony unikalnych klientów w 5 krajach. W Polsce jesteśmy liderem ubezpieczeń i jedną z wiodących firm w usługach inwestycyjnych, bankowych i zdrowotnych. Ale to nas nie zadowala. Chcemy nadal realizować ambitne cele. Drogowskazem będzie przygotowana przez nas strategia grupy PZU na lata 2021-2024, którą dziś prezentujemy. W ciągu 4 lat znacznie zwiększymy zysk i wskaźnik zwrotu na kapitale własnym przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika wypłacalności i corocznej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy. Zamierzamy tego dokonać, osiągając wzrost na każdym z kluczowych rynków, na którym działamy. Zapewnimy wzrost składki przypisanej z działalności ubezpieczeniowej. Do roku 2024 dokonamy prawdziwej rewolucji jakościowej w sektorze prywatnej opieki medycznej w Polsce. Uzyskamy korzyści z efektów synergii i rozwoju sprzedaży między podmiotami grupy PZU. Skorzystamy zwłaszcza z potencjału banków. W jeszcze większym stopniu wykorzystamy innowacyjne technologie oraz ogromną wiedzę o potrzebach klientów, jaką pozyskujemy w różnych formach kontaktów z nimi. Utrzymamy co najmniej 8% udział składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w całym rosnącym przypisie grupy PZU. Chcemy zachować pozycję lidera ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie i wejść do pierwszej trójki w Estonii. Naszym celem jest też pozycja na podium w ubezpieczeniach życiowych na Litwie i Ukrainie. Będziemy monitorować rynki zagraniczne pod kątem potencjalnych akwizycji. Interesują nas perspektywiczne firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, działające przynajmniej w jednym z segmentów kluczowych dla grupy PZU i należące do liderów w danym kraju. Szczegółowo o wskaźnikach, które chcemy wypracować i sposobach ich osiągnięcia opowie mój zespół. Zapraszam. O finansowych i inwestycyjnych aspektach strategii opowie członek zarządu PZU SA, dyrektor finansowy grupy Tomasz Kulik. Szanowni Państwo, strategia grupy PZU to przede wszystkim odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami w naszym otoczeniu. Zmianami na rynkach, na których działamy, zmianami podyktowanymi zmieniającymi się potrzebami naszych klientów, zmianami regulacyjnymi czy w końcu zmianami wymuszonymi pandemią koronawirusa. Niewiele przedsiębiorstw decyduje się publikować swoje strategie w tym właśnie czasie. My postanowiliśmy zrobić inaczej. Postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszym pomysłem na kolejny okres. Kim zatem chcemy być? Przede wszystkim chcemy być stabilną grupą finansową, która dzięki trwałym relacjom ze swoimi klientami jest w stanie realizować wzrosty na wszystkich rynkach, na których działa. W ramach naszej podstawowej działalności ubezpieczeniowej chcemy nadal konsekwentnie rosnąć. Prognozujemy, że do roku 2024 przychody z tytułu składki przypisanej wzrosną o około 10%. Jesteśmy przekonani, że po okresie spowolnienia związanego z pandemią będziemy obserwowali istotne przyspieszenie w gospodarce, zarówno jeżeli chodzi o kondycję finansową naszych klientów indywidualnych oraz firm, jak i wzrost poziomu konsumpcji i inwestycji, co powinno przełożyć się na dodatkowy popyt na produkty finansowe, w tym głównie ubezpieczeniowe. Chcemy być beneficjentem tych wzrostów.
Wdrożymy nowy model współpracy pomiędzy kanałami sprzedaży i obsługi posprzedażowej po to, aby jeszcze bardziej indywidualnie traktować każdego klienta. Wzmocnimy i spersonalizujemy relacje z klientami tak, aby każdy w PZU mógł czuć się wyjątkowo. A to wszystko w oparciu o kompleksową ofertę produktów ubezpieczeniowych oferowanych w ramach spójnych tematycznie ekosystemów, dostosowanych do aktualnych i przyszłych potrzeb naszych klientów na każdym etapie ich życia, prywatnego i zawodowego. Zwiększymy nasze przychody z działalności zdrowotnej. Nie zwalniamy tempa, a do roku 2024 chcemy niemalże podwoić sprzedaż w tym segmencie i zamknąć ją na poziomie 1,7 mld złotych. Będziemy nadal kontynuować rozwój i sprzedaż produktów indywidualnych i grupowych w ramach ubezpieczeń i dodatków zdrowotnych. Utrzymamy dynamiczny wzrost sprzedaży produktów ambulatoryjnych przez dalszy wzrost sprzedaży abonamentów. Zwiększymy przychody z rosnącej ilości placówek własnych PZU Zdrowie. Chcemy być jak najbliżej naszych klientów. W naszej strategii stawiamy nie tylko na ubezpieczenia, ale przede wszystkim na profilaktykę i prewencję. Wierzymy, że o zdrowie należy dbać w sposób ciągły. Będziemy liderem na rynku zarządzania aktywami, realizując wysokie zwroty zarówno z portfela własnego, jak i produktów inwestycyjno-oszczędnościowych. Istotnie w ten sposób zwiększając poziom aktywów pod zarządzaniem. Będziemy nadal skupiać się na produktach regularnego oszczędzania oraz produktach pasywnych, pozwalających minimalizować koszty naszych klientów. Będziemy oferować selektywne produkty inwestycyjne oparte o modele współinwestowania z PZU. Sprzedajemy tylko to, w co sami wierzymy. Będziemy konsekwentnie wykorzystywać potencjał grupy PZU poprzez synergie produktowe i dystrybucyjne. Rozszerzymy ofertę funduszy inwestycyjnych o fundusze ESG. Uważamy, że rynek zarządzania aktywami nadal będzie przechodził proces konsolidacji, w którym grupa PZU chce wziąć istotny udział. Wykorzystamy potencjał banków grupy PZU. Rok 2020 był szczególnym rokiem dla rynku bankowego. W konsekwencji obniżek stóp procentowych spadały przychody odsetkowe, a wiele banków musiało radzić sobie z dodatkowymi rezerwami. Pojawiały się odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Spodziewamy się, że po trwającym w 2020 roku spowolnieniu powrócimy do trwałego trendu wzrostowego, a segment bankowy pozwoli nam cieszyć się nie tylko rosnącą sprzedażą produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w tym kanale, ale przede wszystkim istotną poprawą rentowności działalności własnej i rosnącej kontrybucji do wyniku skonsolidowanego całej grupy PZU. Utrzymamy wysoką efektywność kosztową, pomimo spowolnienia spowodowanego przez COVID. Jesteśmy przekonani, że efektywność kosztowa może przełożyć się nie tylko na ceny i atrakcyjność naszych produktów dla klientów, ale także na większy potencjał inwestycyjny, pozwalający osiągać trwałą przewagę konkurencyjną. Chcemy corocznie przeznaczać około 100 milionów złotych na inwestycje w rozwój i cyfryzację grupy PZU. Lepsze zarządzanie danymi, sprawniejsze procesy sprzedażowe i utrzymaniowe oparte o jeden centralny CRM oraz szybszy time to market, właśnie po to, aby jeszcze lepiej reagować na dynamiczne zmiany w naszym otoczeniu. Naszą ambicją jest wzmocnienie potencjału grupy PZU do generowania wysokich rentowności. W ramach ubezpieczeń będziemy nadal doskonalili nasze procesy sprzedażowe i obsługowe, nie tylko po to, aby nasi klienci mogli czuć się w pełni bezpiecznie, ale przede wszystkim po to, by byli szybko i sprawnie obsłużeni w sposób dostosowany do ich preferencji. Chcemy pozostać liderem z zakresu zarządzania kosztami. Chcemy jeszcze lepiej zarządzać każdym rodzajem ryzyka, zarówno ryzykiem ubezpieczeniowym, ryzykiem rynkowym, jak i ryzykiem operacyjnym, dostosowując odpowiednio apetyt na ryzyko do skali działalności i wymogów regulacyjnych. Przełoży się to na wysoką dynamikę wszystkich linii biznesowych,
zapewniającą wysokie zwroty na powierzonym nam kapitale. Będziemy dzięki stabilnemu i bezpiecznemu modelowi biznesowemu, opartemu o wiele linii produktowych, dalszym usprawnieniu procesów biznesowych i dystrybucyjnych, budowaniu przewagi konkurencyjnej w obszarze zarządzania ryzykiem oraz kształtowaniu polityki cenowej, dalszych działań optymalizujących w obszarze kosztów oraz realizacji synergii pomiędzy podmiotami działającymi w grupie PZU. Dzięki temu wszystkiemu zapewnimy istotny wzrost rentowności całej grupy. Prognozujemy, że w stosunku do roku 2020 będzie to przyrost o blisko 6,5 punkta procentowego wygenerowany przez wszystkie istotne segmenty biznesowe. Powinno to pozwolić nam na osiągnięcie wysokiej rentowności kapitałów własnych na poziomie 17,4%, realizowanej w istotnie zmienionym w trakcie roku 2020 otoczeniu gospodarczym. To, co jest dla nas ważne, to atrakcyjność grupy PZU dla wszystkich jego interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Chcemy pozostać grupą dywidendową, dzielącą się swoim sukcesem ze swoimi akcjonariuszami. Planujemy utrzymanie obecnej polityki kapitałowej, w ramach której chcemy na rozwój wewnętrzny przeznaczać do 20% wypracowanego zysku. Oznacza to, że w zależności od zaangażowania w duże projekty transformacyjne na wypłatę w formie dywidendy przeznaczymy od 50 do niemalże 100% zysku. A to wszystko przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa kapitałowego. Chcemy, aby w całym okresie prognozy nasz poziom wypłacalności mierzony zgodnie z metodologią Solvency II pozostał na poziomie nie niższym niż 200%. O nowych projektach realizowanych we współpracy z bankami z grupy PZU oraz o partnerstwach strategicznych opowie członek zarządów PZU SA i PZU Życie Małgorzata Sadurska. Współpraca z bankami to ważna część modelu biznesowego grupy PZU. Konsekwentnie, razem z bankami chcemy zapewnić naszym wspólnym klientom kompleksową i pełną ochronę ubezpieczeniową. W nowym horyzoncie strategii w pełni wykorzystamy potencjał, jaki dają nam banki z grupy PZU. Potencjał jest ogromny. To baza 22 milionów unikalnych klientów w segmencie detalicznym, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych klientów korporacyjnych. Priorytetem dla PZU jest klient i budowanie z nim trwałych relacji. Dlatego w tej strategii mówimy o zintegrowanym podejściu do klienta. Wokół klienta budujemy lojalizujący ekosystem, dostarczając mu przy współpracy wielu kanałów dystrybucji kompleksową ofertę produktową. Na przykład w placówce PZU, kupując ubezpieczenie komunikacyjne, można założyć konto bankowe, a świadczenia i odszkodowania są wypłacane przy użyciu blika podczas rozmowy z klientem. Stawiamy sobie również ambitne cele biznesowe. W poprzedniej strategii powiedzieliśmy, że w latach 2017-2020 wypracujemy 1 miliard złotych przypisu składki ze współpracy z bankiem PKO i Alior Bank i spełniliśmy tę deklarację. Dziś ambitnie podnosimy ten cel i deklarujemy wzrost o 200%. W okresie trwania strategii, czyli do 2024 roku, deklarujemy, że skumulowana składka przypisana brutto ze współpracy z bankami będzie wynosiła 3 miliardy złotych. Jak to zrobimy? Przede wszystkim będziemy rozszerzać ofertę produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych w bankach. Nie tylko produktów powiązanych z produktem bankowym, ale także produktów samodzielnych. Chcemy oferować ubezpieczenia komunikacyjne klientom banku PKO. Jest to nowość, bo dotychczas OC i AC z PZU nie były sprzedawane w bankach. Dodatkowo chcemy zadbać o klientów banku, oferując im produkty zdrowotne. Dalej chcemy rozwijać AssureBanking. Współpracę z bankami w ramach AssureBankingu traktujemy jako szansę na budowanie unikatowej oferty korzyści dla klientów PZU.
Oferta Banku PKO obecna jest w oddziałach własnych PZU i w wybranych oddziałach partnerskich. Uruchomiliśmy też innowacyjny portal Cash, czyli nowy kanał dystrybucji produktów bankowych. Obecnie na atrakcyjnych warunkach oferujemy pożyczkę gotówkową, która spłacana jest bezpośrednio z otrzymywanego wynagrodzenia. Proces otrzymania pożyczki jest w 100% zdalny, co jest bardzo istotne szczególnie teraz, w czasie pandemii. Rozszerzymy ofertę na portalu Cash również o produkt hipoteczny czy tak zwany salary finance. Jako cel stawiamy sobie zastosowanie tego narzędzia u naszych największych klientów korporacyjnych. Nadal rozwijamy współpracę z partnerami w ramach partnerstw strategicznych. Oferując mikrousługi i mikroubezpieczenia, chcemy konsekwentnie zwiększać naszą przewagę na rynku energetycznym i na rynku e-commerce. Dzięki współpracy z zakładami energetycznymi chcemy być obecni w 3 milionach gospodarstw domowych. Obszar korporacyjny to kolejny ważny segment naszej działalności. Przez wiele lat obszar korporacyjny zbudował silną pozycję zarówno wśród brokerów, jak i samych klientów. W nowej strategii jego rola dodatkowo wzrośnie. Chcemy, żeby obszar korporacyjny, tak jak dotychczas, był solidnym partnerem biznesu, ale również stał się nośnikiem innowacji i przewagi grupy PZU. Mamy wizję, skalę i determinację, żeby oferować usługi wykraczające poza ubezpieczenia, koncentrujące się na ograniczaniu ryzyka. Teraz chcemy te rozwiązania spopularyzować oraz znacznie rozszerzyć ich gamę. Ubezpieczenia mienia i floty to 2 istotne obszary naszego biznesu. Dlatego tam kierujemy naszą ofertę usług pozaubezpieczeniowych wspierających klienta w zarządzaniu ryzykiem. Będziemy to robić przez 2 dedykowane programy: Bezpieczny Majątek i Bezpieczna Flota. Bezpieczny Majątek to dalsza rozbudowa i popularyzacja usług PZU Lab w zakresie ograniczania ryzyka u naszych klientów. W ramach tego programu na większą skalę będziemy oferować klientom innowacyjne rozwiązania technologiczne ograniczające ryzyko wystąpienia szkody lub zmniejszające ich rozmiar. Efektywna flota to analogiczne działanie skierowane do klientów flotowych dotyczące ryzyk komunikacyjnych. Wchodzące w skład grupy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, które w tym roku obchodzi 5 lat swojego istnienia, również stawia sobie ambitne cele. To nie tylko utrzymanie pozycji lidera na rynku TUW w Polsce, ale także dynamiczny rozwój biznesu. W 2024 roku nasz TUW osiągnie 1 miliard złotych przypisu składki brutto, co stanowi wzrost o ponad 60%. I stanie się to, zanim TUW PZUW skończy 10 lat. O nowych ofertach dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów opowie członek zarządu PZU SA Krzysztof Szypuła. Jako grupa PZU już dziś dostarczamy klientom najbardziej kompleksowy zestaw usług finansowych z zakresu ubezpieczeń, bankowości, inwestycji oraz z zakresu ochrony zdrowia i usług medycznych. Chcemy, aby również w przyszłości oferta, którą w ramach grupy PZU proponujemy naszym klientom, była jak najbardziej kompletna i w jak najpełniejszy sposób zaspokajała potrzeby naszych klientów. Będziemy wdrażać nowe rozwiązania ekosystemowe, które będą obudowywały nasze podstawowe produkty o usługi wspierające klienta, przez co uzupełnimy naszą ofertę tak dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Nie zapominamy również o zrównoważonym rozwoju i produktach z kategorii ESG. Także na tym polu chcemy rozwijać ofertę i wspierać w tym względzie naszych klientów. Grupa PZU to nie tylko szeroka gama nowoczesnych produktów, to też najbardziej różnorodny zakres kanałów dystrybucji. To kanały kontaktu z klientem dopasowane do jego preferencji i przyzwyczajeń. Płynący z nich potencjał będziemy również wykorzystywać w przyszłości. Nasz dalszy rozwój chcemy budować z pozycji lidera. Chcemy utrzymać tę pozycję w oparciu o zakres i elastyczność naszej oferty produktowej. Chcemy, by była to najszersza i najbardziej uniwersalna oferta dostępna na rynku dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i korporacji. Będzie to oferta wykorzystująca różnorodność i zasięg naszych kanałów dystrybucji,
które będą idealnie dopasowane do preferencji i przyzwyczajeń klienta. Dalej będziemy rozbudowywać i wykorzystywać unikalną bazę danych o naszych klientach. Nowe technologie i nowoczesne narzędzia pracy pozwolą nam na lepsze uproduktowienie i dosprzedaż szerszej gamy produktów oferowanych w całej grupie PZU. Będzie nam w tym pomagała zarówno rozpoznawalność samej marki PZU, jak i postrzeganie jej w kontekście wysokiej jakości zarówno produktów, jak i poziomu obsługi klienta. Jesteśmy marką, która nadal będzie stawiała na najwyższy poziom obsługi i doświadczenia klientów w relacji z nami. Będziemy inwestować w nowe technologie, które nam w tym będą pomagały. Ubezpieczeniowa oferta produktowa adresowana do klienta indywidualnego będzie rozwijana pod kątem jej konfigurowalności i elastyczności. Tak, aby każdy klient w dowolnym momencie, na dowolnym etapie swojego życia mógł dopasować posiadany produkt do swoich potrzeb. Chcemy, by ten produkt żył wraz z klientem. Planujemy rozwój nowoczesnych modeli abonamentowych, dzięki którym zwiększymy dostępność i powszechność naszej oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest możliwość swobodnego kształtowania zakresu ochrony po stronie klienta i jej maksymalna dostępność. Jednym z najważniejszych obszarów rozwoju naszej oferty produktowej jest również zdrowie, zarówno w odniesieniu do sfery ubezpieczeniowej, jak i dostępności oferowanych usług medycznych. Zdrowie jest jednym z kluczowych elementów naszej oferty i dalej będzie jednym z naszych najważniejszych wyróżników. Przedsiębiorcom, klientom korporacyjnym już dziś oferujemy zakres produktów, który odpowiada na niemal wszystkie najważniejsze ich potrzeby ubezpieczeniowe i finansowe. Mowa tu zarówno o produktach ubezpieczeniowych zapewniających bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności, jak również o ofercie produktów inwestycyjnych wspierających zarządzanie aktywami lub też wspierających przedsiębiorców w bezpośrednich inwestycjach kapitałowych oraz kompleksowej ofercie usług bankowych. Oferta dla przedsiębiorców to też oferta dla ich pracowników, zarówno w obszarze ubezpieczeń na życie, jak i również abonamentów medycznych, ochrony zdrowia i usług medycznych. Warto tu wspomnieć o nowej propozycji, którą wkrótce zaoferujemy pracodawcom. Będzie to produkt, który połączy ochronę w ramach klasycznego ubezpieczenia na życie z pełnym zakresem dostępu do usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. Będzie to wyjątkowa propozycja przygotowana w oparciu o nasze bogate doświadczenie i know-how zdobyty w ramach oferowanych ubezpieczeń grupowych i kompetencji w zakresie zdrowia i usług medycznych. Będziemy też rozwijać usługi wspierające dla naszych klientów korporacyjnych. Będą to usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, jak i narzędzia wspierające przedsiębiorców w tym zakresie. W przypadku na przykład FLOT mówimy tu zarówno o narzędziach IT do zarządzania, jak i usługach towarzyszących. Posiadamy już dziś bazę 22 milionów unikalnych klientów. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, planujemy duże inwestycje w technologię. Chcemy wdrożyć nowe narzędzia, które pozwolą nam na lepszą identyfikację potrzeb klientów. Przed nami projekty, które będą prowadziły do pełnej integracji działań CRM w ramach wszystkich podmiotów grupy PZU. Chcemy też rozbudowywać nasze możliwości w obszarze CRM-u interakcyjnego. Chcemy uczyć się z każdej interakcji z klientem. Pozwoli to na budowanie omnikanałowej komunikacji na podstawie wszystkich pozyskanych informacji. Więcej danych to również nowe, samouczące się modele predykcyjne i analityka oparta na sztucznej inteligencji. Wykorzystanie danych behawioralnych na szerszą skalę. Dzięki temu będziemy w stanie budować oferty jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań naszych klientów i osiągać lepsze wyniki sprzedażowe we wszystkich kanałach sprzedaży integrujących ofertę grupy PZU. Jako grupa PZU chcemy rozwijać ofertę także dla najstarszych Polaków. Już dziś w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej mamy w swoim portfelu ogromną grupę seniorów, którzy nam zaufali i są z nami od wielu lat. Chcemy rozwijać dla nich ofertę ubezpieczeniową, poszerzając zakres ochrony o nowe produkty odpowiadające ich potrzebom. Chcemy też oferować im dobrze dopasowane usługi medyczne i programy profilaktyczne. W ramach oferty usług wspierających planujemy proponować usługi pomocowe związane np. z organizacją wizyt u lekarza, napraw domowych oraz uczestnictwem w zajęciach wspomagających aktywność i budowanie wspólnoty. Towarzyszyć temu będzie również specjalna oferta bankowa i inwestycyjna. W ramach rozbudowywania naszej oferty wspominałem wcześniej o ekosystemach. Jedną z najważniejszych inicjatyw w tym obszarze to budowa ekosystemu benefitów pracowniczych. Chcielibyśmy naszym klientom, którzy są pracodawcami,
dostarczyć narzędzie integrujące benefity pozapłacowe, które oferują swoim pracownikom. Jako lider w obszarze ubezpieczeń grupowych mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o benefity ubezpieczeniowe, w tym te dotyczące zdrowia i usług zdrowotnych. Teraz chcemy poszerzyć to o integrację wszystkich benefitów pracowniczych, w tym ubezpieczeń, w ramach jednej platformy, która będzie spójnym rozwiązaniem dla pracodawcy. Będzie ona integrowała zarówno elementy ubezpieczeniowe, jak i wszystkie benefity pozapłacowe, takie jak na przykład abonamenty sportowe, rekreacyjne, produkty finansowe, w tym pożyczki, pakiety medyczne oraz wiele, wiele innych. Podobnie w oparciu o doświadczenia zdobyte w obszarze ubezpieczeń chcielibyśmy zaoferować nową platformę dla każdego kierowcy w Polsce. Będziemy rozbudowywać ofertę, chcąc w jednym miejscu przedstawić pełen zakres usług związanych z użytkowaniem samochodu. Będzie to oferta skierowana nie tylko do naszych obecnych klientów, ale do każdego kierowcy w Polsce. Oprócz ubezpieczeń zaoferujemy usługi związane zarówno ze sprzedażą, zakupem, finansowaniem samochodu, jak i z jego serwisowaniem, organizacją napraw, pomocą w przypadkach awarii oraz monitorowaniem przeglądów i planowanych serwisów. W tym zakresie będziemy współpracować z partnerami zewnętrznymi. Chcemy być integratorem kompletnej oferty usług dla każdego kierowcy w Polsce. Jako grupa PZU będziemy gwarantem najwyższej jakości tych usług. W obszarze ESG i oferty dotyczącej zrównoważonego rozwoju planujemy własne inicjatywy produktowe oraz wsparcie naszych klientów. Będziemy rozwijać ofertę produktową dla podmiotów wspierających technologie niskoemisyjne, jak i ofertę skierowaną do użytkowników urządzeń eko, takich jak instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy małe elektrownie wiatrowe. Chcemy również wspierać rozwój niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie oraz planujemy rozwijać usługi pomagające naszym klientom w sprostaniu wyzwaniom transformacji klimatycznej. O kierunkach sprzedaży i możliwościach, jakie daje wielokanałowy model dystrybucji, opowie członek zarządów PZU SA i PZU Życie, Małgorzata Kot. Funkcjonujemy dziś na rynku, na który z jednej strony wkracza cyfrowe pokolenie Z, z drugiej strony szybko przybywa na nim seniorów. Z ofertą musimy dotrzeć jednocześnie do wielu pokoleń konsumentów o zupełnie różnych potrzebach, oczekiwaniach i modelu aktywności życiowej. W tych warunkach kluczowa staje się elastyczność w działaniu. Naszą siłą jest to, że jesteśmy obecni we wszystkich kanałach sprzedaży w Polsce. Od tradycyjnych placówek przez kanał agencyjny, dealerski, brokerski, bankowy i digital. Wzmocnimy je i będziemy dalej rozwijać, ale zrobimy znacznie więcej. Najważniejsze jest to, by klient nie tylko miał do wyboru wiele kanałów zakupu, ale mógł swobodnie poruszać się między nimi. Dlatego stworzymy omnikanałowy model dystrybucji produktów grupy PZU oraz hybrydowe ścieżki sprzedaży. Chcemy, żeby to klient wedle osobistych upodobań dowolnie kształtował poszczególne etapy i przebieg całego procesu zawarcia umowy ubezpieczenia. Damy klientowi możliwość migrowania między kanałami sprzedaży. Zadbamy, aby w każdym miejscu i w każdej chwili otrzymał jednakowo dobre doświadczenie zakupowe. Żeby zrealizować ten cel, wykorzystamy potencjał kilkuset naszych oddziałów. Odwiedzający je klienci otrzymają pełną ofertę grupy PZU. Ubezpieczeniową, zdrowotną, inwestycyjną i bankową. Sprzedawcy w placówkach zostaną wsparci wiedzą pozyskaną z innych kanałów dystrybucji. Rytm pracy oddziałów i dostępność ich pracowników dostosujemy do preferencji klientów, by jak najbardziej ułatwić im korzystanie z tej formy obsługi. Oddziały staną się elementem modelu hybrydowego. Klient będzie mógł na przykład rozpocząć proces zakupu w oddziale, a zakończyć w serwisie Moje PZU. Ważną częścią sprzedaży są nasi agenci. Chcemy pracować z najlepszymi. Dlatego mamy spójny plan na to, gdzie i jak prowadzić ich rekrutację. Wsparcie agentów
Od modelu wynagradzania i benefitów po zakres pomocy ze strony przełożonych dostosujemy do ich doświadczenia i portfela obsługiwanych klientów. Damy agentom możliwość zdalnego zawierania umów w szerszym zakresie produktowym oraz rozwiniemy aplikacje mobilne, aby uprościć procesy posprzedażowe. Będziemy rozwijali nasz kanał cyfrowy, czyli Moje PZU. Już dziś wykorzystuje go ponad 1,5 miliona klientów. Dodamy nowe funkcjonalności i rozszerzymy ofertę produktów dostępnych w serwisie Moje PZU. Będzie on ważnym elementem systemu hybrydowego, który pozwoli na migrację klientów pomiędzy kanałami w czasie procesu zakupowego oraz procesów obsługowych. Chcemy lepiej wykorzystać możliwości tkwiące w kanałach multiagencyjnym i dealerskim. W kanale multiagencyjnym wzmocnimy wsparcie naszych partnerów, rozszerzymy ofertę o sprzedaż produktów życiowych, będziemy konsekwentnie upraszczać i rozwijać funkcjonalności systemu sprzedażowego. W kanale dealerskim rozszerzymy współpracę z nowymi markami, a poprzez ścisłą i bliską współpracę sprzedaży z obsługą szkód i świadczeń będziemy uzyskiwać rentowne wzrosty. Widzimy duży potencjał wzrostu w segmencie korporacyjnym. Dlatego wzmocnimy relacje z klientami instytucjonalnymi oraz pracującymi z nimi brokerami. Tu istotne korzyści przyniesie nam wykorzystanie nowych technologii cyfrowych. Mocno rozwiniemy kanały Bank Assurance i Affinity, zwłaszcza dzięki efektom synergii, które w grupie PZU daje obecność banków PKO i Alior. Do oferty bankowej wprowadzimy m.in. polisy komunikacyjne. Wykorzystamy też możliwości, które daje nasza współpraca z krajowymi liderami szybko rosnącego rynku e-commerce. Z naszą ofertą dotrzemy do wielu klientów kupujących produkty i usługi przez internet. Koordynację i pełne wykorzystanie potencjału zmodernizowanych kanałów dystrybucji zapewnimy, wdrażając zintegrowany system CRM. Dzięki niemu uzyskamy spójną wiedzę o kliencie i jego potrzebach, niezależnie od źródła jej pozyskania. Kontynuacja współpracy z wieloma markami, przede wszystkim z Link4, pozwoli nam lepiej odpowiadać na potrzeby klientów w określonych segmentach rynku. Dzięki dalszej transformacji cyfrowej, zaawansowanej analityce i dobrze sprofilowanej ofercie, do końca roku 2024 składka przypisana brutto Link4 wzrośnie o ponad 22% i wyniesie 1,3 miliarda złotych. Udział Link4 w rynku komunikacyjnych polis OC wzrośnie o ponad 6%, a w całym rynku ubezpieczeń majątkowych do około 3%. Naszą ambicją jest utrzymanie obecnych i przyciągnięcie nowych klientów, zarówno poprzez wygodny, sprawny i dopasowany do każdego model sprzedaży, jak i najlepszą na rynku obsługę. Będziemy badali i analizowali wszystkie doświadczenia i poziom zadowolenia klientów ze wszystkich kontaktów z PZU. Będzie to podstawą do projektowania i wdrażania nowych rozwiązań i produktów. Dzięki dalszemu zwiększeniu już wysokiej satysfakcji i lojalności naszych klientów powiększymy naszą przewagę konkurencyjną. Korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich pracowników sprzedaży z każdej spółki w naszej grupie, współpracujących z nami agentów, multiagentów, brokerów oraz dealerów, klientów, którzy nam zaufali i powierzyli swoje bezpieczeństwo. Dziękuję Wam wszystkim. To dzięki Wam, z dumą mówimy, jesteśmy największą grupą ubezpieczeniowo-bankową w Europie Środkowo-Wschodniej i każdego roku wspólnie z Wami umacniamy tę pozycję. O nowych technologiach i zastosowaniu sztucznej inteligencji w zastępstwie Marcina Ekerta, członka zarządów PZU SA i PZU. Życie, Małgorzata Kot.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zwiększymy sprawność obsługi szkód i świadczeń oraz poprawimy bezpieczeństwo tych procesów. Wykorzystamy nowinki technologiczne w sposób ułatwiający klientom odnalezienie się w skomplikowanym świecie ubezpieczeń. AI, sztuczna inteligencja, pomoże nam w sposób automatyczny oceniać zakres uszkodzeń i proponować formę i wysokość odszkodowania. Inteligentny OCR odczyta dane z dokumentów bez udziału człowieka, sprawdzając informacje niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności. Automatyczna weryfikacja danych ubezpieczeniowych już na etapie ich zbierania w aplikacji agenta znacznie przyspieszy decyzję o naszej odpowiedzialności i wypłacie. Nie człowiek, a specjalnie zaprojektowany robot wyszuka najbardziej odpowiedniego i najbliższego usługodawcę, na przykład warsztat naprawczy. Automatyczna anonimizacja zdjęć pozwoli zachować bezpieczeństwo tych procesów, które uwzględniają wykorzystanie podmiotów zewnętrznych. Dane naszych klientów są i pozostaną bezpieczne. Już dziś automatycznie segregujemy korespondencję, by trafiła do właściwych osób i pomogła w sprawnej obsłudze szkód. To usługa, której klient nie widzi, ale na pewno odczuwa, bo zapewnia ona szybkie i sprawne działanie. Sztuczna inteligencja i zrobotyzowana automatyzacja pozwolą nam nie tylko na sprawne podjęcie potrzebnych decyzji, ale także przyczynią się do szybkiej wypłaty odszkodowania lub świadczenia. Istotnie zwiększymy udział obsługi szkód i świadczeń bez udziału człowieka. Nowe technologie ułatwią nam rozwijanie multikanałowego kontaktu z klientem oraz dopasowanie sposobu obsługi szkód i świadczeń do jego indywidualnych preferencji. Dążymy do tego, aby wszędzie, gdzie to możliwe, czynności były wykonywane dzięki AI, bez udziału człowieka po naszej stronie. Technologia będzie nas wspierać w doborze właściwej formy kontaktu z klientem. Pomoże nam obsłużyć go szybko, pewnie, bezpiecznie i dyskretnie, przy zachowaniu koniecznej współcześnie i oczekiwanej przez klienta elastyczności. Chcemy, by wszystkie elementy technologiczne i procesowe były wykorzystane i spożytkowane wtedy, kiedy szybkość naszej reakcji jest niezbędna, kiedy dzieją się rzeczy trudne i niespodziewane. W takich sytuacjach specjalnie dla naszych klientów uruchomimy mobilne biura dostępne w miejscach wystąpienia szkód katastroficznych bezpośrednio po ich wystąpieniu. W przypadku szkód masowych w ciągu 24 godzin dajemy gwarancję częściowej lub kompleksowej wypłaty. Gwarantujemy szybką i sprawną formę kontaktu dostosowaną do oczekiwań naszych klientów. Wiemy, że w przypadku likwidacji szkód lub wypłaty świadczeń jest to najważniejsze dla klienta i często przesądza o jakości jego doświadczenia konsumenckiego. O nowym spojrzeniu na potrzeby pacjenta i kształtowaniu jego pozytywnych nawyków prezes zarządu PZU Życie Aleksandra Agatowska. Myślenie o dowolnej strategii biznesowej nie jest możliwe bez uwzględnienia zjawisk, które obserwujemy w naszym otoczeniu, a które wywierają znaczący wpływ na warunki prowadzenia biznesu. Pandemia, która towarzyszy nam od ponad roku, zmiany struktury wiekowej społeczeństwa oraz rozwiązania cyfrowe, które w coraz szybszym tempie wkraczają w nasze życie, sprawiają, że dotychczasowe modele muszą się zmienić. PZU Życie odpowiada za połowę przypisu osiąganego w polskim sektorze ubezpieczeń na życie. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, pełnimy rolę punktu odniesienia dla innych podmiotów rynku, wyznaczając standardy oparte na zaufaniu i uczciwości. PZU Życie to w końcu kluczowy biznes grupy PZU, ale dla mnie to kilkanaście milionów osób, które powierzyły nam, prawie 7 000 pracowników PZU Życie, swoją bezpieczną przyszłość. To duża odpowiedzialność, ale również motywacja do nowych wyzwań i celów, jakie stawia przed nami przyszłość. Chcę
Chcę dziś przedstawić nowy, strategiczny kierunek działalności, który wychodzi poza dotychczasowe ramy myślenia o potrzebach klientów. Każdy z nas wie, że choćbyśmy bardzo chcieli, to nie na wszystko mamy wpływ. Ale to, na co mamy, powinniśmy uczynić przedmiotem troski. Troska o zdrowie łączy wszystkich ludzi. Nie chcemy jedynie opiekować się chorymi, ale jak najdłużej utrzymywać naszych klientów w zdrowiu, podnosząc jakość ich życia. Fundamentem tego podejścia jest profilaktyka, która wymaga zburzenia muru pomiędzy biznesem ubezpieczeniowym a opieką zdrowotną. Dla klienta nie są ważne pojedyncze produkty, a kompleksowy system opieki będący odpowiedzią na ich potrzeby. Jestem przekonana, że jesteśmy jednym z niewielu podmiotów w skali globalnej, który jest w stanie realnie wpłynąć na poprawę życia tak wielu ludzi, jednocześnie realizując ambitne cele biznesowe. Jedynie podmiot o takiej skali działania jak PZU Życie jest w stanie się tego podjąć. Chcąc realnie poprawić jakość i długość życia naszych klientów, wprowadzamy spółkę PZU Zdrowie w kolejną fazę jej rozwoju. Zdynamizujemy wzrost w segmencie firm przy równoczesnej koncentracji na utrzymaniu obecnego portfela. Staniemy się wartościowym doradcą medycznym. Z naszymi klientami biznesowymi będziemy współpracować nad zdrowiem i profilaktyką wśród ich pracowników, po to, aby podnosić efektywność pracy przy utrzymaniu zdrowia i zabezpieczeniu długoterminowej jakości ich życia. W praktyce oznacza to, że weźmiemy jeszcze większą odpowiedzialność za stan zdrowia Polaków. Będzie się to odbywać poprzez koordynację opieki i proaktywne prowadzenie pacjenta w ramach działań profilaktycznych. Transformacja dotychczasowego modelu świadczenia usług będzie możliwa dzięki personalizacji podejścia do pacjenta. Będziemy stawiać na rozwój cyfrowy w medycynie, integrację systemową, a jednocześnie będzie to rozwój innowacyjny. Nie chcemy odczłowieczyć usług medycznych, ale tam, gdzie możemy, by zaoszczędzić czas, będziemy wykorzystywać rozwiązania cyfrowe. Mamy świadomość, jak bardzo różnią się oczekiwania i potrzeby zdrowotne naszych klientów. Dlatego osobom, które preferują zdalny dostęp do lekarza, umożliwimy go. Z kolei dla osób, które potrzebują bezpośredniego kontaktu, poprawimy jego jakość i wydłużymy czas poświęcony pacjentowi. Będziemy rozwijać leczenie domowe i zdalny monitoring pacjentów. Nie oznacza to rezygnacji z regularnych wizyt u lekarza, ale większą kontrolę zdrowia pacjenta i pogłębioną wiedzę o jego stanie. Pozwoli to optymalnie reagować w odpowiednim czasie. Zdajemy sobie sprawę z tak zwanego długu zdrowotnego, który systematycznie gromadzi się w okresie trwania pandemii. PZU Zdrowie, tak jak robi to obecnie, będzie długoterminowo zaangażowane w walkę z negatywnymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi przez koronawirusa. Jeszcze raz bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że dbanie o zdrowie to nie tylko wizyty u lekarza. W modelu, do którego chcemy zachęcić Polaków, będzie to utrwalanie pozytywnych nawyków na wielu płaszczyznach życiowych. Jako pierwszy podmiot w tak dużej skali chcemy stworzyć ekosystem zdrowia, czyli z jednej strony pełnić rolę zaufanego edukatora zdrowotnego, z drugiej umożliwić powszechny dostęp do szerokiej oferty usług okołozdrowotnych na najwyższym poziomie. Dbałość o zdrowie to również aktywność fizyczna, dobry sen czy też kondycja psychiczna. Żeby tego dokonać, będziemy budować świadomość marki PZU Zdrowie, a także jako prekursor pracować nad doświadczeniem pacjenta, wyznaczając standardy rynkowe. Chcemy zachęcić Polaków do postrzegania działań profilaktycznych jako jednego z priorytetów. Wierzę, że w modelu biznesowym, w którym granice pomiędzy światem ubezpieczeń a opieką zdrowotną zacierają się, jest to możliwe. Już dziś nasi klienci posiadają dostęp do szerokiej gamy działań profilaktycznych. Z kolei osobom, które nie są jeszcze naszymi klientami, zapewnimy prosty dostęp do nich, wykorzystując w tym celu wszystkie rozwiązania wypracowane w grupie PZU. Co więcej, skala działania zobowiązuje nas do wspierania w tym obszarze publicznego systemu opieki zdrowotnej. Głęboko wierzę, że dzięki działaniom PZU Życie i PZU Zdrowie życie Polaków w zdrowiu wydłuży się. Przełoży się to zarówno na sukces indywidualny Polaków i ich rodzin, jak również na dobro całego społeczeństwa. Wierzę również w to, że obydwie spółki znacząco umocnią pozycję liderów, śmiało realizując wyzwania, jakie przyniesie nam przyszłość.
Życzę Państwu zdrowego, długiego i szczęśliwego życia. Oczywiście z PZU. Wspólnie możemy uczynić przyszłość lepszą. Po raz pierwszy w historii grupa PZU przygotowała strategię ESG. Przedstawi ją członek zarządu PZU Życie, Dorota Macieja. Grupa PZU jest największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Osiągane przez nas wyniki stawiają nas w gronie najbardziej rentownych instytucji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jednak dla nas miarą sukcesu w biznesie są nie tylko wyniki finansowe, ale osiąganie ich w sposób zrównoważony. To nasze zobowiązanie wobec akcjonariuszy. Dostarczamy im wartość, która jest skutkiem nie tylko wyników finansowych osiąganych tu i teraz, ale także sposobu, w jaki do nich dochodzimy, zapewniając, by były ciągłe i powtarzalne. Wypełnienie tego zobowiązania jest możliwe dzięki prowadzeniu biznesu z poszanowaniem środowiska, kwestii społecznych i w zgodzie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego. Kapitał finansowy nie jest bowiem jedynym kapitałem potrzebnym do prowadzenia działalności i osiągania dobrych wyników. Jest tak samo ważny jak kapitał naturalny, intelektualny, ludzki czy społeczny. Szacuje się, że już 1/3 aktywów globalnych funduszy inwestycyjnych jest lokowana w spółki działające w sposób zrównoważony i udział ten stale rośnie. No nie bez przyczyny. Według wielu raportów zwroty z inwestycji w indeksy oparte na spółkach zrównoważonych są wyższe niż na tych konwencjonalnych. Chcemy wpisać się w ten trend jako inwestor i jako spółka giełdowa, która sama jest przedmiotem inwestycji. Dziś sytuację wokół nas determinuje pandemia. Dlatego podejmujemy działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia nie tylko naszych klientów i pracowników, ale wszystkich Polaków. Wspieramy szpitale i służby walczące z pandemią. Jednak w dłuższej perspektywie, gdy to zagrożenie minie, o naszej przyszłości będą decydować takie czynniki jak zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa, nierówności społeczne czy rewolucja przemysłowo-technologiczna. W obliczu tych zmian, po raz pierwszy w historii PZU, prezentujemy Państwu strategię ESG. Wyznacza nasze ambicje w dziedzinie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego. Dotyczy nie tylko samej naszej działalności, ale i produktów, które oferujemy. Realizując strategię ESG, pokażemy, jak wywiązujemy się ze swojej odpowiedzialności wobec interesariuszy. Mamy przy tym nadzieję, że te działania znajdą także odzwierciedlenie w ocenach i ratingach ESG i że w ten sposób pozyskamy nowych, długoterminowych inwestorów. Będziemy wspierać zrównoważoną i sprawiedliwą transformację gospodarki, opierając się na przyjętych przez Polskę założeniach i strategiach rozwoju, a także na dokumentach i wytycznych takich organizacji jak ONZ, OECD czy Komisja Europejska. Światowe Forum Ekonomiczne na ostatniej konferencji w Davos przedstawiło raport o globalnych ryzykach, z którego wynika, że aż połowa tych największych jest związanych ze zmianami klimatycznymi. Zdajemy sobie sprawę z ich wagi i im przeciwdziałamy. Przejdźmy proszę do szczegółów. Zaczęliśmy oczywiście od siebie, podejmując starania, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ponieważ z pomiarów, które zaczęliśmy wykonywać w ubiegłym roku, wynika, że jednym z najistotniejszych ich źródeł jest energia elektryczna. PZU i PZU Życie zdecydowały o zakupie większości energii ze źródeł odnawialnych. Do 2024 roku będziemy neutralni klimatycznie, czyli będziemy już w pełni korzystać z zielonej energii elektrycznej, ograniczać pozostałe emisje, a tam, gdzie będzie to niemożliwe, rekompensować je. Rozumiemy, że aby zahamować zmiany klimatyczne, konieczna jest niskoemisyjna gospodarka. Dlatego chcemy wspierać firmy i przedsiębiorstwa, które przechodzą energetyczną transformację. Będziemy rozszerzać ofertę dla przedsiębiorców inwestujących w odnawialne źródła energii. Wprowadzimy też produkty, które będą wspierały dekarbonizację.
Naszym celem jest, aby ponad połowa największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych PZU została poddana analizie pod kątem czynników ESG. Będziemy zachęcać kluczowych klientów do wypracowania planu dojścia do neutralności klimatycznej i redukowania śladu węglowego. Przyjmiemy też politykę zrównoważonego inwestowania. To oznacza, że będziemy inwestować w produkty i sektory przyjazne dla klimatu, systematycznie zwiększając udział zrównoważonych i zielonych inwestycji oraz funduszy w naszym portfelu. O 0,5 miliarda złotych zwiększymy nasze zaangażowanie w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną, między innymi w farmy wiatrowe. Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek drogi. Sukces wymaga współdziałania wielu interesariuszy, instytucji, krajów. Do 2030 roku chcemy jeszcze mocniej redukować emisje z własnych źródeł oraz te pochodzące ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz, co bardzo istotne, rozpoczniemy pracę nad redukcją emisji w łańcuchu wartości. Co to oznacza? To, że będziemy wpływali, aby również ci, którzy z nami współpracują, stali się neutralni klimatycznie. Do 2040 dostawcy i partnerzy, do 2050 roku klienci ubezpieczeniowi oraz nasze inwestycje. Te działania są spójne z polskim planem neutralności klimatycznej i zobowiązaniami europejskimi. Ważne elementy strategii ESG Grupy PZU to także filary społeczny i ładu zarządczego. W czasie pandemii jeszcze większego znaczenia nabrały takie cele zrównoważonego rozwoju jak wspieranie zdrowia, poprawa jakości życia i edukacja. Dlatego jeszcze bardziej angażujemy się w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę. Chcemy też do 2024 roku objąć 70% pracowników różnego rodzaju programami, które pomogą im zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym, pokażą, jak współpracować w zespołach skupiających 3 pokolenia, jak efektywnie pracować zdalnie i w systemie hybrydowym. Nie zwalniamy tempa także w promocji bezpieczeństwa. Z naszymi działaniami chcemy dotrzeć do 10–15 milionów odbiorców rocznie. Zainwestujemy także w edukację ubezpieczeniową Polaków. To niezwykle ważny element dla rozwoju rynku oraz poczucia bezpieczeństwa osób i przedsiębiorców. I ostatnia sprawa, ale niezwykle ważna, to kultura organizacyjna. Wpiszemy czynniki ESG w cele strategiczne spółek i kadry zarządzającej. Dodatkowa motywacja pomoże skutecznie realizować nasze zamierzenia. Od naszych partnerów biznesowych będziemy oczekiwać, że także oni będą prowadzić działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Przystąpimy też do organizacji, w ramach których będziemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju i promowaniu zagadnień ESG, a także korzystać z ich wsparcia w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mierniki ekonomiczne nowej strategii przedstawi członek zarządu PZU SA, dyrektor finansowy grupy Tomasz Kulik. Dla grupy PZU nowa strategia to nie tylko zmiana jakościowa związana z nowym podejściem do klienta. To także zmiana, która ma bardzo konkretny wymiar ekonomiczny. Chcemy dalej rosnąć, ale tylko jeżeli jest to wzrost rentowny. Konsekwentnie będziemy rozwijać naszą działalność biznesową przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa powierzanych nam kapitałów. Wierzymy, że tak zrealizowana strategia powinna pozwolić nam dostosować grupę PZU do nowych wyzwań, z jakimi mierzą się duże grupy finansowe w erze post-covidowej, a także umożliwi osiąganie stabilnych i ponadprzeciętnych zwrotów. Prezentację strategii grupy PZU podsumuje Beata Kozłowska-Chyła. Szanowni Państwo, ważne jest nie tylko co, ale też jak. Do tej pory plany realizowaliśmy, mierząc sukces wskaźnikami finansowymi.
Wykonanie strategii na lata 2021-2024 zmierzymy również za pomocą wskaźników zrównoważonego rozwoju. Naszym priorytetem będzie wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób, który w istotnym stopniu uwzględniał będzie kryteria ESG. Ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, odpowiedzialność społeczną i utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego. Naszą ambicją jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w działalności własnej. Zamierzamy to osiągnąć dzięki ograniczeniu i rekompensacie emisji CO2 oraz zakupom zielonej energii. O 0,5 miliarda zwiększymy nasze zaangażowanie w transformację klimatyczno-energetyczną. Cele ESG uwzględnimy w celach strategicznych spółki, a w ich realizację włączymy wyższą kadrę kierowniczą. Do 70% zwiększymy odsetek kryteriów ESG w kluczowych procesach zakupowych. Poprzez własny przykład oraz ofertę produktową wspierającą proekologiczne rozwiązania staniemy się promotorem zielonej transformacji wśród naszych klientów i partnerów biznesowych i społecznych. Będziemy aktywnie wspierać ich w skutecznym i bezpiecznym przeprowadzeniu tej wielkiej zmiany. Chcemy być nie tylko zieloną organizacją, ale też wiarygodnym przewodnikiem dla innych po zrównoważonym stylu życia i biznesu. Najlepszą gwarancją osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii są ludzie, z którymi mam przyjemność i zaszczyt pracować. Dołożymy starań, by Grupa PZU była najlepszym pracodawcą na rynkach, na których działa. Będziemy inspirować i przyciągać kulturą innowacji, szerokimi możliwościami rozwoju zawodowego oraz dbałością o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Zwiększymy już i tak imponujące zaangażowanie pracowników oraz zakres współpracy między różnymi zespołami, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Utrzymamy najcenniejszych profesjonalistów i przyciągniemy najbardziej obiecujące talenty, między innymi przez rozwój partnerstwa z czołowymi uczelniami wyższymi. Realizując kierunki wskazane w strategii, staniemy się najlepszą odpowiedzią na wszystkie najważniejsze potrzeby bardzo wymagających dziś klientów indywidualnych i przedsiębiorców. W jednym miejscu zaproponujemy kompleksowe rozwiązanie, które pomoże im prowadzić zdrowe życie i działać w sposób zdrowy i zrównoważony, zapewni opiekę medyczną rodzinie lub pracownikom, ochroni majątek i ułatwi jego pomnażanie, da poczucie stabilizacji i należytej dbałości o bliskich bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Grupa PZU to już dziś historia sukcesu, ale dla nas to dopiero punkt wyjścia. Realizacja strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 przeniesie nas na inny, wyższy poziom biznesowy, technologiczny, społeczny, ekologiczny. Zapewnimy istotne korzyści naszym akcjonariuszom i całemu otoczeniu. Dokonamy tego wspólnie. Oto ludzie, którzy wraz ze mną odpowiadać będą za realizację przedstawionej strategii.